Proszę Państwa, drodzy widzowie, wpadłem na pomysł tak głupi, że aż muszę go zrealizować. Mianowicie podstawka Hearts of Iron 4, malarz uśmiechnięty, wiatraczek zaklęty i prewencyjne uderzenie na Wielką Brytanię. W sensie, że historyczni Teutoni, ale z planem na pierwszą jako rzecz to będzie inwazja na Wielką Brytanię, rozumiesz? Czyli od początku fokusujemy flotę, robimy gigabydlaki, robimy spocony desant morski. We wrześniu 39 zamiast Blitzkrieg na Warszawę robimy desant na Londyn. Rozumiesz? Rozumiesz? I to jest plan i ja go zrealizuję. Ja nie żartowałem, serio. Robimy historycznych Teutonów. Historycznie we wrześniu 1939 wypowiadamy wojnę Polsce i Aliantom, ale zamiast szykować dywizje pancerne, blice na Warszawę, a potem przez Beneluxy do Paryża, klasyczek znany już wszystkim dobrze na pamięć, to stąd desantujemy się tutaj, full focus flota. Tu oczywiście nasze dywizje będą stać, uśmiechać się i oczekiwać na kapitulację w Londynie. Taki jest plan na dzisiejszy odcinek, a ja oczywiście jestem Zajczan, Hearts of Iron 4. Przypominam o łapkach w górze i soczystych komentarzach pod tym filmem do statystyk YouTube'owych. Mucho importantna rzecz. Zapraszam na naszego Discorda, Twitche, streamy na Twitchu, wszystkie linkacze w opisie poniżej pod filmem. A Zając przechodzi do gotowania, do spoconego gotowania oczywiście floty bojowej, 4 lotniskowce do wojny, minimum. Nadrenia nadrenią robiona tylko po to, żeby zdobyć PP, aby wrzucić doradcę Erisia Redera do rozstrzygającej bitwy morskiej, a my jeden z pierwszych techów, gdzie Zając zawsze narzeka, że się bada 3 te same techy do przemysłu. Nie, teraz zaczynamy od przekształcenia pokładu na lotniskowiec. No a dalej znowu 3 te same techy, klasyka, Zając przeklęty, Wchojczana zaklęty, lecimy. Robimy szybkie porównanie bydlaków w szkolnym kiblu z Wielką Brytanią, no i nasz Adi niestety, no musi być bardziej ambitny, tak. To na pewno trzeba mu powiedzieć, że ambicja to będzie jego mocna strona. I wiara w ostateczne zwycięstwo. I spaczone plany Zająca. Ja nie żartowałem, my serio będziemy mierzyć się z flotą aliantów we wrześniu 39, dlatego od razu lecimy Kriegsmarine i potem tutaj do Bismarszki, Bydlaki i szybsze techy do lotniskowców. Plan Z i rozbudowa. Lotniskowiec z 36 roku w 42 dni. Mordo. A, to będzie piękne. Szybko badamy. Bardzo szybko badamy, potem produkujemy 4 lotniskowce, wypełniamy je pełne miłością bombami morskimi, do tego Bismarcki oczywiście, Tirpice, mnóstwo pancerniczków, Marinesy, dominacja morska. Czy wy już czujecie ten pełny desant? Powiem więcej, ja sobie nawet zatrudnię doradcę od marynarki. I co mi zrobisz? Pyk, doradcę od marynarki, słapujemy doktrynkę na flotę stacjonarną, pyk, odblokowana. No i co mi zrobisz? No właśnie. Mając tak ambitne i spaczone plany budowy floty, która rzuci Wielką Brytanię i całych aliantów na kolana, nie posiadając dobrego przemysłu, a o stoczniach dopiero pierwsze stocznie stawiamy. Tak, buduję infrastrukturę, a potem na tej infrastrukturze stocznie stawiam. Zając jest spaczony. Będzie wymagało od nas chorych ilości surowców i przemysłu. Dlatego robimy wczesny Anschlussik. Przy okazji pragnę przypomnieć, że wraz z Anschlussem wielka, potężna austriacka flota również dołączy do naszej teutońskiej floty. Będzie znaczący bonus dla naszej wielkiej armady. Dywizji górskich nie potrzebujemy Marinesów. A do tego gospodarki wojennej, która stworzy naszą wielką armadę. Już 2 pracujące sloty, gruby na posterunku. W sumie ci nasi Teutoni są stworzeni po zadłużanie się i wyzyskiwanie całego przemysłu, żeby zbudować flotę. Mamy te weksle BFO i cała ich mechaniczka postawi nasz przemysł stoczniowy na nogi. Tak, na pewno. 4 lotniskowce zaprojektowane. Kwiecień 46. Spokojnie, zdążymy do wojny wystawić 4 lotniskowce, albo nie jestem chojczanowym spaczeńcem. Konferencja monachijska to pikuś, bo to jest czysta oczywistość, natomiast to, że 4 lotniskowce do wojny się wystawią, ostatni w lipcu 39, tuż przed
wszystko przebiega zgodnie z naszym planem. Tu jeszcze robią się jakieś przestarzałe okręty. Zaraz Bismarczek zostanie opracowany i mam nadzieję, że również do wybuchu wojny zostanie zwodowany. Pierwszy Graf Zeppelin się wystawił, co prawda to jest ten z celu narodowego, więc on nie jest tak do końca zboostowany, on ma tam gorszą templatkę, możemy go od razu zrefitować, 239 dni, dobra, weź go zrefituj, żeby tam mieć full pokładów morskich i całą resztę, ale pierwszy lotniskowiec już jest. Gruby oczywiście cieszy się pełnym zaufaniem Adiego. Właśnie skończyliśmy badać Bismarcka. Za 7 dni, za 5 skończy się zrobić ulepszona ciężka bateria z 39 roku. Mamy kwiecień 3.8, no i do wojny chyba nie wystawiłem Bismarcka. Ale jakbyśmy chcieli na przykład jeszcze potem dropić się na Nowy Jork, no to myślę, że już flota potężnych Bismarcków będzie gotowa. Drodzy widzowie, eksperci, mam dla was dobrą wiadomość i dobrą wiadomość. Przede wszystkim okazało się, że tam z celów narodowych rozpoczynamy już Bismarczki, że tak powiem, już napoczęte i powinniśmy według naszych planów zdążyć zwodować kolejne 2 bydlaki do wojny, to jest bardzo dobra wiadomość. A kolejna dobra wiadomość jest taki, że zaraz pozbędziemy się Czechosłowacji i słynna czeska flota również dołączy do naszej potężnej armady. A tutaj, rozumiesz, robimy, tu są takie słodkie rzeczy, rozumiesz, Teutoni powinni fokusować, jak grasz Teutonem, powinieneś fokusować flotę. Tu jest tyle bonusów, tyle rzeczy można wyciągnąć i generalnie znalazłem admirała, który według mojego planu, to on bije tam, rozumiesz, Donica i Redera o głowę, to jest Rolf Kars, rozumiesz, i mu tutaj takie słodkie bonusy kręcisz pod flotę, rozumiesz, pancerniczkowo, lotniskowcową, krążownikową, że głowa mała. Doktrynek morskich w międzyczasie gdzieś tam kliknąłem, bo nam już kapa marynarki leciało. O, piechota morska również zostanie rozwinięta pod kątem oczywiście desantowców. Tutaj mamy tańsze projektowanie piechoty morskiej o połowę. Dzięki czemu możemy zrobić, rozumiesz, morski dotyczek malarza. Rozumiesz? Rozumiesz? Bo to będzie desant, marinesów, dlatego morski i dotyczek malarza, bo malarz pokojowy. Zakończymy wojnę w 3 dni, bez bombienia Warszawy i tego wszystkiego. Wiecie, że mamy listopad 3.8, ja tak sobie dzielę armię. Część piechoty trzeba było, że tak powiem, zrewitalizować i rozwiązać, bo jednak nie jesteśmy w stanie wystawić i od początku gry jeszcze żadnej militarki, ani cywilki nie zrobiliśmy. Budujemy tylko stocznie, drogi i fabryki studentyczne. Ostatnie 11 stoczni się buduje. I tak też przypomniałem sobie o jeszcze jednej ważnej rzeczy, że fajnie mieć 4 lotniskowce do wojny, ale jeszcze coś musi z nich startować. Także Grudzień 3.8 właśnie pracujemy nad samolotami na nasze lotniskowce. Zdążymy, spokojnie, zdążymy do wojny. Nie martwcie się, będzie dobrze. Zaczynają się wystawiać lotniskowce. Samolotów na te lotniskowce obecnie mamy jakieś 14-13, także maj 3.9 musimy bardzo szybko poskładać dużą liczbę bombowców morskich. Taką flotę machnęliśmy, że aż USA się zainteresowało i chce ograniczyć nasze zbrojenia. Nic bardziej mylnego. Nie pozwolimy blokować naszych ambicji. Mam nadzieję, że to nie wypoje nam wojny, bo my jeszcze średnio jesteśmy gotowi. Właśnie miałem wam zakomunikować, że... O, Bebici to fachowiec. Będziemy mogli porównać jeszcze bydlaczki z Bebicim. Chciałem wam zakomunikować, proszę państwa, że mamy błyskawiczny program do zbrojenia lotnictwa morskiego, bo okazało się, że fajnie, że mamy te 4 lotniskowce, ale tylko na jednym są samoloty. Reszta naszych lotniskowców, tylko Graf Zeppelin ma wyposażenie, a reszta na razie pusta. 22 sierpnia 1939 roku, być może wojna idealnie we wrześniu nie wybuchnie, bo musimy te samoloty dotentegować, ale dzięki temu zrobimy sobie grupy lotniskowców, potężne bonusy i nasze wunderwaffe w postaci lotniskowców. Proszę bardzo, Zając nie rzuca słów na wiatr, sierpień 22, są 4 lotniskowce do wojny, są. Czy są na nie samoloty? Tego już nie obiecywałem. Proszę państwa, to jest ten moment. Gotowi czy nie? Gdańsk albo wojna. 31 października. No, lekutka obsuwa, ale wiecie jak jest. Przynajmniej mamy przygotowaną piękną flotę. Rozpoczynamy nasz spaczony plan. Nazwałem go roboczo, jak był Operacja Lew Morski, rozumiesz, żeby tu się dropnąć. Tak samo ja, będąc
prekursorem i twórcą tego spaczonego planu, nazwałem go Zając Morski, że nie dropimy się z podbitej Francji na Wielką Brytanię, tylko bezpośrednio z teutońskich portów przez Morze Północne desantujemy się na jakże lubiany przez polską społeczność Kadłub i ta operacja będzie się nazywać Zając Morski. Jeszcze zdążymy okręty desantowe wybadać. No to będzie... tak, na wiosnę 40 roku rozpoczniemy operacje desantowo-desantowe. No niestety opóźniło się, ale wiecie jak jest, jeżeli chodzi o naszą inwazję i desanty. No i mamy. Poliaki odrzucają teutońskie ultimatum w sprawie Poczty Polskiej w Gdańsku. No i nic, chcieliśmy być mili. Ominięcie Marzinota. To my dopiero ominiemy Marzinota. Teraz dopiero zobaczycie, jak Marzinotę zostanie ominięty. Z ciekawostek, jak się przygotowaliśmy do wojny, olaliśmy Blitzkrieg. Poszliśmy w pruskie dziedzictwo, żeby tu więcej bonusów do piechoty połapać. Zrobiliśmy gałąź lotniczą tylko, żeby dostać się do lotniskowców. Tu mamy całość zrobioną. Troszeczkę musieliśmy przemysłu dotknąć, ale bardzo mnie boli. To jest chyba albo najlepiej, albo najgorzej przygotowany teuton do wojny. Jeżeli nasz plan zawiedzie, no to instant kończymy wojnę z Awiantami. A jeżeli nie, no to że tak powiem, Enzik 40 witam. No i doktrynka oczywiście, plan wielkiej bitwy, no bo w sumie lecimy pod Marinesy i desanty. Doktryna morska tutaj dopchnięta. Tego nie zrobiliśmy, bo ważniejsze dla nas było jak najszybciej jeszcze ciągnięcie doktryny Marinesów. Dobra, proszę Państwa, bo to jest wojna. Oni nie chcą nam oddać naszych celi, naszych wargoli. Możemy Rumunię zaprosić do frakcji. Rumunię na razie nie wzywamy. Wypowiadamy wojnę, wielką wojnę naszych czasów. Proszę bardzo. Armię na pograniczu polskim oczywiście, a tu nawet generałów nie dałem. Czekajcie, mea culpa i zaraz to naprawię. O, do tego, na Prusy możemy Paulusa wrzucić, myślę, że chłop się nie będzie nudził. A tak to powrzucamy naszych generałów stricte pod defensywę, że tam Poliakom i Francuzom nic głupiego do głowy nie przyszło, proszę bardzo. No i cały nasz plan polega na tym, że ta armia pod dowództwem Erisia von Mansteina, pod dowództwem floty, a właśnie, jaką my flotę zrobili. Dowodzi oczywiście Rolf Karls z bonusami goliatowymi, kapitan krążowniku, ekspert od wielkich bydlaków, strzelec wyborowy pod dodatkowe krytyki, 4 lotniskowce Zeppeliny wyposażone w samoloty, 6 pancerników, 2 krążowniki liniowe, 5 krążowników mniejszych, znaczy tych zwykłych, bo to są te kieszonkowe, specjalne, to są ciężkie, to są lekkie i 34 destroyery. Proszę Państwa, w sensie niszczyciele. Rozpoczynamy operację Zając Morski. Pytanie, czy zbrojenia były naszym celem? Tak. Poleci od razu desant, ty! Od razu desant. Dominacja na morzu. Ej, na start mamy już mocniejszą flotę niż Anglosasi. To jest doskonała wiadomość. Fajnie, jakbyśmy stoczyli bitwę morską, a nie tylko się zdesantowali. Byłem wielce ucieszony. Kluczowe będzie zajęcie portu oraz jak najszybciej lotniska, żeby nasze samoloty podrzucić. No, fajnie jeszcze byłoby zrobić bombowce jakieś taktyczne, czy ciężkie myśliwce, które mogłyby dolecieć o zwiększonym zasięgu, bo tak, no to dopiero będziemy mogli korzystać ze zdobytych lotnisk, jeżeli chodzi o nasze samoloty na miejscu. Leci desant, proszę bardzo, styczeń 40 roku, no miała być kampania wrześniowa, ale wiecie jak wyszło. Desantujemy się na Kadłub Manstein kontra William Sim, to jest 74. Dywizja broniąca portu, reszta naszych dywizji desantuje się bez przeszkód na okoliczne plaże i od razu rozpoczynamy tak zwany zalew prowincji nieprzyjaciela. Możesz zrobić tak, bo ci się obok zdesantują, to w ogóle jakieś stocznie są przygotowane. Proszę Państwa, wielka wojna naszych czasów. Czemu nie mamy planowanej operacji desantowej na... A weź zwiększ wymianę handlową, to nam zmęczenie armii, jeżeli dobrze pamiętam, zmieni. Jak wyglądają działania wojenne w Europie? Stoją. Front stoi, się nie rusza. Robimy tak zwaną operację... A, my już zdobyliśmy Kadłub. O, proszę bardzo. Dobra, teraz trzeba się jak najszybciej rozlać. Jak najszybciej się rozlać. Bo oni posiadają około 400 dywizji? 400 dywizji.
My posiadamy 97, a obecnie jest tylko 13 na Wyspach Brytyjskich zdesantowanych. No i teraz fajnie byłoby gdzieś tu wymusić bitwę morską. Niestety Hojczan jest Hojczanem i ciężko będzie to zrobić. Ale ja mam szprytny plan, bo trzeba zrobić tą bitwę morską, zanim nam się paliwo skończy, nie? Tak więc cała nasza flota skoczy na patrol. Będziecie patrolować ten obszar morski i może wymusicie na nieprzyjacielu bitwę morską. Tymczasem nasze marinesy zabezpieczają desant i zaraz armia von Rusteda, piechota z 3 lightami startowymi pojawi się na wyspach. Musimy zdobyć Manchester musimy zdobyć, bo w Manchester jest lotnisko. My cały czas bez lotniska. Tu jest dodatkowo. A nie, jakieś Messerschmitty latają. A skąd wy tu dolatujecie? Nie wiem, ale gdzieś niby w teorii mamy lotnisko. No, to mamy zielone powietrze. Wrzuciliśmy Donica. O, poczekaj, tu może bitwa morska będzie. Serio, jak nie będzie bitwy morskiej, to się troszeczkę załamie. 4 lata, rozumiesz, malarz strugał z Pawarką flotę, żeby stoczyć wielką bitwę morską naszych czasów, a oni poddadzą się, zanim dojdzie do tego wiekopomnego starcia. Jest bitwa morska, 4 lotniskowce, John Cunningham, 4 lotniskowce brytyjskie, rozumiesz? Furious, Corius, Glorious, Hermes, chluba floty, rozumiesz? Hood, HMS Nelson, Rudney, Royal Oak, Souvenir Ramilia, rozumiesz? I trochę osłonowej floty. Pełna eskorta, rozumiesz? Jeżeli chodzi o statystyczki, pozycjonowanie lepsze, więcej lekkich dział. W ciężkich działach w bydlakach to nie ma podjazdu. Torpedy podobna ilość, artyleria pelot podobna, bomby głębinowe nie wiem po co i na co to komu, rozumiesz? I zobacz ile nasz ma tutaj tych perków. O Jezus, płytkie morze jeszcze. Pokaż, tylko nie uciekajcie. Mamy też przewagę w samolotach. Są 4 staki po... Tak, 4 lotniskowce pełnie wyposażone w torpedowce i te. Tu widzę, że są braki. O, ty więcej doszło. Nie uciekajcie, bijcie się, walczyć! No nie, destroyera straciliśmy. Dobra, możesz poświęcić destroyery tylko po to, żeby zatrzymać ich... Jest, jeden lotniskowiec padł. Zatopiony przez Lemana. Czy Leman to jest nasz szczur, który podpłynął i go z torped walnął? Czy to jest World of Warships? No nie, oni uciekną. Oni uciekną. No niestety, no dobra. Ale jest jeden lotniskowiec za 2 destroyery. I 1 krążownik i 8 kolejnych destroyerów. Proszę bardzo. Zając obiecał bitwę morską, jest bitwa morska. Zając jak zwykle dał się obtoczyć. Nasz niszczyciel zatopił prawdopodobnie lotniskowiec, także dostaną w nagrodę destroyery nasze doktrynkę. Ale to jest dobre zwycięstwo. Nie dość, że zatopiliśmy ich potężny okręt, to jeszcze zmusiliśmy ich do ucieczki i odwrotu. Tymczasem marinesy zrobiły potężny przyczółek o zgrozo w wikińskim Danelaw, w Nortrumbii, a teraz leci nasza piechota liniowa. Tylko weź, bo jak stracimy dywizję w okrążeniu, to będzie trochę przykre. O właśnie, pyk. Lecimy pod London. Ty, a w międzyczasie Poliaki próbują się na Mazurach przebyć. Nice. O, jeszcze nie wiedzą, że tam chluba floty, rozumiesz, musiała czmychać przed teutońską flotyllą. Dobra, nasza armia liniowa, rozumiesz, frontowa dociera. Marinesy świetnie zabezpieczyły miejsce desantu. Plusik do kajecika. Czy Londynu bronią niezorganizowane dywizje na szybko, pewnie tam na rowerach, rozumiesz, podrzucane. Dziś tu Francuzów widziałem, o właśnie, francuski, rozumiesz, ten czołguś przyjechał jeszcze ten z pierwszej wojny. Bronić Wysp Brytyjskich. Oho, czyżby zanosił się na kolejną bitwę morską? O nie, 9 ubotów. Te uboty są rzucone tylko po to, żeby... Co ja przegapiłem? Czemu ja o tym nie wiem? Czemu ja nie miałem powiadomienia? Glorious zatopiony znowu przez Lemana. Aż, czekaj, Leman Strasser to nie są nasze lotniskowce? A, to jest lotniskowiec, dobra. Strasser, Leman, Parsival i Graf Zeppelin, rozumiesz? Dobra, myślałem, że to Destroyer. Czyli stracili kolejne 2 lotniskowce. Stracili 4 pancerniki. 4 pancerniki. Stracili chlubę floty, rozumiesz, Huda i mniejsze okręty, a my straciliśmy jednego Destroyera. Rozumiesz? Rozumiesz? Poniemaisz. Verstehen du dich nicht totalen Krieg?
No i proszę bardzo, nasz szczuroczołguś zajmuje Londyn, nawet damy mu, rozumiesz, order. To jest, proszę ja ciebie, rycerski z diamencikiem. A, ja w ogóle zapomniałem, że mamy 800 pp. 800 pp na jakieś pierdoły. Tu w sumie teraz na tych teutonach... ja w sumie pierwszy raz chyba gram teutonami. O, jest instrukcja na tego. Pierwszy raz gram teutonami po nowym DLC-ku. Jeszcze ani razu nie grałem. Tu nie ma co robić z PP tak naprawdę. Tak jest, doniesienia z Londynu potwierdzają, że brytyjska stolica została zajęta przez teutońskie oddziały. W miejscu słychać jeszcze odgłosy walki, ale opór stawia już tylko garstka żołnierzy. W ogóle mamy 8 lat ojca i dalej nie ma grafik, tylko są jakieś 3 zdjęcia na krzyż i tu mamy znowu dumną polską armię maszerującą. To są ci nasi chłopcy, którzy się desantowali za Adiego do Londynu. Jezus. O, a potem dziwicie się, że Zając dostaje banicję na YouTubach. A, brytyjską flotę rozgromiliśmy, teraz francuska przypłynęła, a raczej to, co można nazwać resztkami francuskiej floty. Gdzie są nasze bydlaczki? Nasze bydlaczki są koło północnej Szkocji. Możecie dostać kolejnego destroyera. Szukają, patrolują. Szukają, patrolują. Ta, są na patrolu. No fajnie, jakbyście jednak zdążyli przypłynąć do tych ubotów, które trzymają flotę francuską. Dover i Portsmouth to jest taka odwrócona Dunkierka, nie? Że jak Dunkierka była tu i czmychali do Brytanii, tak teraz z tych dwóch brytyjskich portów będą czmychać do Francji. Przepraszam, nosi mnie. Tak to jest, jak się klika Hojczana i to jeszcze podstawkę. Nie polecam. Kapitulacjonen! Ja! Ty, ej, Poliaki puszują! Olsztyn zajęli, o kurde. Nie ma co kontratakować, proszę państwa. Tutaj, rozumiesz, frontu nie ruszamy. Wielkie zwycięstwo. Przygotowujemy teraz tak zwany D-Day, rozumiesz? Z Wielkiej Brytanii będziemy dropić się do Francji. Tylko problem taki, że nie jesteśmy aliantami USA, rozumiesz? O, brytyjskie rezerwy złota. Ekonomia podboju 70% consumer goodsów, mi to oddasz z Mefobilsów? Fajna ta brytyjskie rezerwy złota. Nie zdążyli ewakuować, żaden się nie spodziewał. Co pan powiesz, panie Fertku? Ani jednej cywilki w tej grze nie zbudowałem, nie? I dopiero teraz na końcówce dopiero pierwsze militarki powstają. Stoczni mamy więcej jak rozumu, rozumiesz? Więcej stoczni jak militarek. Te nasze lotniskowce ledwo zadrapali pancerniczki Tirpicy Bismarcka, rozumiesz? My to na szybko naprawiamy. Ty, ale nasza chluba floty do 60% zjechana. Na szybko naprawiamy to w londyńskich stoczniach. A na szybko to tam połatamy, rozumiesz, tasiemką. Ostrzał artyleryjski, pyk. Doktrynek przyda się. Koniec doktrynki naszych marinesów. Oni przygotowują desanty. No i pyk, zaczynamy drugą operację morską. Pierwsza to był Zając Morski, to tą sobie roboczo nazwiemy, nie wiem, Szynszyl Morski, proszę bardzo. Z Portsmouth na Normandię 13 dywizji marinesów Mansteina. Oni dostali jakieś ordery? Ty, poczekaj, jeszcze przed desantem im wszystkim ordery przykliknę. Dobra, rozwieszone niczym koreańscy generałowie. Znowu mamy wystarczająco floty. 50%, idealnie. Szkoda, że nie ma opcji, żeby oni od razu wypłynęli, nas kontrowali. Bezpośrednio się desantujemy. Port broniony i to nawet przez dobrą dywizję Leclerca. 76%, ale od razu desantujemy się na całe wybrzeże. Nasze samoloty mają zasięg z brytyjskich lotnisk na Normandię. O, proszę bardzo, oni byli częściowo przygotowani na nasz desant. Częściowo spodziewali się naszej obecności na wybrzeżu. Ale nie obroni to Szeburga. Dywizja wyparowała, keski pospadały. Świetnie, rzucamy tutaj jeszcze dywizję do pomocy, żeby jak najszybciej zająć jak najwięcej terenu, żeby nasza piechota liniowa, znaczy dywizje liniowe mogły się pojawić. Oho, czyżby była bitwa morska? Czyżby przypłynęli spóźnieni? Ostatnia flota aliantu, desperacko próbująca zatrzymać nasz desant. Troszkę flota osłonowa nam się wykruszyła. Także będziemy obserwować bitwę morską jednocześnie. Tu już toną, dobrze. Świetnie nam sobie radzi. Zajmiemy to lotnisko, bo stąd wylatują. Ty dobrze, jakbyś się połączył z tą naszą armią, znaczy z tą jedną dywizją. Tu trzeba jak najszybciej Brzeście Litewskie przejąć. Kurde, bym patrzył na bitwę morską. Oho! Tu już chyba nie ma co zbierać. Ciekawe, czy HMS Valiant przetrwa, czy dostanie gdzieś tam strzałę uciekając. Prince of Wales zatonął.
Chyba Valiant nie przetrwał. Tirpitz, Schließen Tirpitz. Prince of Wales zatopiony przez Rosenberg. Świetnie. Lotnisko zajęte? Zajęte. Kluczowe teraz jest zajęcie jak największej liczby lotnisk i portów, aby wyżywić nową armię, która płynie. No i od tej strony trzeba się, rozumiesz, dostać do Paryża. Poczekaj, bo ja właśnie widzę pusty Paryż. Dwa nasze marinesy są tuż obok i nie ma za bardzo armii, która mogłaby ich zatrzymać przed zajęciem stolicy nieprzyjaciela. Brześci litewskie wyczyszczone, Paryż zdobyty. Patrzymy jeszcze jak sytuacja. Ej, no tutaj faktycznie robią jakąś tam ofensywę. Polskie lotnictwo dominuje nad Prusami, nad Mazurami. Tylko czy my zajęliśmy Paryż? Bo teraz ostatnim majorem jest oczywiście... Polska dostała majora. Nie, no ja to chciałem robić bez że tak powiem, nękania Poliaków. Czy będzie kapitulacja? Jest. Koniec wojny. O. Pięknie. Kończymy konferencję pokojową. Biedny Bebici nawet nie zdążył wejść do wojny. Proszę Państwa, zaanektowałem wszystko dla nas, żeby było widać pogrom, jaki żeśmy uczynili jedną flotą i 2 desantami, kapitulując 2 majory ze strony aliantów. Proszę Państwa, no ominęliśmy Maginota w sposób fachowy i żaden się nie spodziewał takiego obiegu spraw. Z Poliakami nawet nie wkroczyliśmy na teren II Rzeczpospolitej. Poczta Polska w Gdańsku została bezpieczna. Ba, to Poliaki nas atakowały. Prowokacja mazurska. Papet taki, żeby był, proszę bardzo. No i to chyba tak mogła wyglądać rzeczywistość. Na całe szczęście tak nie wyglądała. Zamiast Teutonii robić flotę, poszli w czołgusie i wiadomo jak to się skończyło. Natomiast nasza flota składająca się w sumie z 63 okrętów, na jakieś tam straty ponieśliśmy w flocie osłonowej, tych eskortowych, przejęliśmy pozostałość floty aliantów, to co zostało z brytyjskiej, francuskiej flotyli i chyba dzięki temu w ogóle zrobiliśmy plan Z. Czyli znowu się potwierdza to, co Zając powiedział, że floty w sumie w Hojczanie teraz się nie buduje, tylko się zdobywa. Dzięki czemu pokonując aliantów, zdobywając ich flotę w konferencji, zrobiliśmy sobie questa na plan Z, czyli flotę teutońską. Proszę Państwa, mam nadzieję, że spaczony odcinek Wam się podobał. Na pytanie, czy da się Teutonami zdesantować na Brytanię i zakończyć wojnę na start z całymi aliantami, jak najbardziej się da, jest taka możliwość. Mamy teraz wolną rękę, proszę Państwa. Dziękuję za uwagę, dziękuję wszystkim, którzy oglądali do końca. Mam nadzieję, że odcinek się podobał. Jak macie równie spaczone pomysły, dawajcie znać w komentarzach albo na Discordzie. Do następnego, cześć.